siema, jedziemy na warsztat. Siemanko, z tej strony Michał. Niko. Przegadamy sobie dzisiaj temat Road Glide'a z 25 roku. Skąd na niego pomysł, ile zajął czasu i najważniejsze, ile nas to kosztowało. To co, skąd ten pomysł? Pomysł się narodził po skończeniu projektu 131 na poprzednim Road Glide'zie. Chcieliśmy zrobić coś innego niż wszyscy na co dzień. Nie chcieliśmy go składać na podzespołach harlejowskich. Stwierdziliśmy, że to uturbimy. Nie mamy takiego motocykla gdzieś tu u nas w okolicach, żeby to obejrzeć, przetestować, więc żyliśmy po prostu na organizmie, który nabyliśmy i zaczęliśmy go modyfikować. Głównie w ciemno. Nie mieliśmy na to od pierwszego dnia pomysłu, jak to będzie razem pasowało, jeżeli chodzi o turbo, ale jak już dostaliśmy cały stage ze Stanów, zaczęło to wszystko się w miarę kleić i zaczęliśmy dobierać pozostałe elementy, które współgrają dzisiaj w tym projekcie. W tym motocyklu zrobiliśmy główną modyfikację, która jest widoczna zaraz koło naszego pucharka za ten motocykl. Jest to turbo kit, a pozostałe elementy to już Nikodem może przewinien zawieszenia, błotniki. Przede wszystkim, żeby tą moc utrzymać, trzeba było zmodyfikować kosz sprzęgłowy. Jest założony mocniejszy z Traska. I kompresator? Do tego kompensator. Żeby to jeszcze hamowało, zestaw hamulcowy z adapterami 14 cali. Rixa. Trzeba to przede wszystkim zahamować. Do tego jeszcze dodatkowo założone nagłośnienie, stage prosto z Harley'a, żeby to fajnie banglało. Kierownicę, mostek, tutaj osprzęt założyliśmy również z Rixa. W wersji klubowej motocykl fajnie wygląda. Lampę Sharka LEDa z przodu. Do tego współgra to super z tym lakierowaniem, które mamy od Guliego. Jest to dynamiczne lakierowanie w Candy. Bardzo tu nam zależało, żeby to fajnie siadło to Candy na karbonach, żeby nie było takie zamalowane całe błotniki, tylko żeby to po prostu przewijał się ta struktura spod spodu. Generalnie motocykl dzisiaj jest zakończony, mamy dosyć pokaźną moc jak na ten motocykl. Osiągnęliśmy tutaj 156 koni. Ile minuta tam było? 220 N. 220 Nm. Trzeba było założyć specjalną kanapę, żeby utrzymać kierowcę. Nie, no, tak naprawdę mamy tu, mieliśmy poprzedniego Stadelmana, nie mieliśmy oparcia, generalnie przy tych mocnych przyspieszeniach wyjeżdżało się z tego fotela. Ten fajnie trzyma, więc jest to jakiś tam progres dla kierowcy, wygodniejszy. Co dalej? No na pewno mamy akwarium widoczne od strony sprzęgła, czyli widać sprzęgło. Manetki, klamki, no to są rzeczy, które tam już oczywiście wymieniliśmy, lusterka Arlenesa. Wydech z turbo, mieliśmy od razu gotowy stage z Silvera z Stanów, z serii wyścigowej. Generalnie zestaw, który można zamontować plug and play poza hamownią. Hamownię musieliśmy wykonać już po zamontowaniu turbo, wymiana komputera na Thunder Maxa, ale w tym już nam pomógł Mikołaj z Harley'a z Gdańska, który zrobił nam program i wyhamował ten motocykl. Wiadomo, takie modyfikacje wiążą się z ryzykiem. Różnie mogło być. Mógł motocykl równie dobrze nie wyjechać już za bramę. Mogło się wszystko rozsypać, ale całe szczęście wszystko zostało bezpiecznie wykonane. Ryzyko, które tu podjęliśmy z Nikodemem, było dosyć spore. Uturbienie takiego motocykla wiąże się z różnymi możliwościami, które nieoczekiwanie mogą powstać. Generalnie obawialiśmy się o cylindry, tłoki, korbowody. Przy doładowaniu takiego silnika częstym problemem, jaki się czyta w necie, jest tak: zmielenie tłoków, pogięcie korbowodów, wymiętolenie skrzyni biegów. Motocykl nie odbiera do końca takiej mocy, jaką by się chciało. Musieliśmy ten program trochę ograniczyć z powodu, że ten motocykl chcemy, żeby był żywotny, do użytku codziennego, nie był to projekt wyścigowy na jeden wyjazd. Kolejnym ryzykiem, które podjęliśmy przy jeździe pierwszej testowej, to było, czy ta moc przeniesie się na napęd. Długi czas się zastanawialiśmy, czy skrzynia biegów podoła, czy pas wytrzyma. Pierwsza trasa była delikatna, do 3000 obrotów ten motocykl jest, powiedzmy, serią, mimo tego osprzętu, który tu jest zamontowany, jest, powiedzmy, spokojny. Powyżej 3000 nie ma już czasu na zmianę biegów, po prostu silnik się wkręca do 6 praktycznie w mikrosekundy. Jest to bardzo szybki motocykl, więc fajnie, że w tym wypadku nasze obawy się nie sprawdziły i skrzynia póki co żyje. Przeżyła.
więc zobaczymy, jak będzie żyło się dalej i jeździło tym motocyklem. Teraz coś o malowaniu. Niezmiennie Guli Customs, Piotrek, piękna robota. Delikatnie narysowane turbocharged, pięknie przeszyte karbony, ale coś więcej Wam już Michał powie. Projekt powstał już jakiś czas temu w głowie. Robiliśmy poprzedni projekt na Road Glide też z przejściami z białego w tamtym wypadku do czarnego. Teraz chcieliśmy sobie czerwone kendy z czarnym. Chcieliśmy czerwone, żeby wyciągnąć jak najbardziej głębię tego koloru na karbonowych błotnikach, które zamontowaliśmy z przodu, z tyłu. Motocykl pewnie na kamerze odda lub nie odda, to na żywo jest zawsze inny efekt. Delikatny napis turbocharger, mimo że projekt jest mocno sportowym projektem klubowym. Nie naładowaliśmy tu mnóstwo napisów, że wydaje się szybszy niż jest. Delikatne złote akcenty z czarnym lakierem. Mi się wydaje, że to mega współgra. Sądzę, że Nikodem podziela moje zdanie. Ja jestem zadowolony z tego projektu. W customach, jak dobrze wiecie, najważniejsze są detale. W detalach tutaj mogę ewentualnie przewinąć. Dla mnie było w tym wypadku, w tym projekcie bardzo wygodna kanapa Saddlemana z podparciem. Pierwszy raz użyliśmy mostek, kierownica Rixa z ukrytymi kablami, że to wszystko tu nie wisi. Te detale naprawdę fajnie wyszły. Lusterka Arlenesa, osprzęt Arlenesa. Do tego mega 14-calowe tarcze Rixa. To było dla mnie dosyć istotne, żeby takich detali poużywać, żeby to hamowało, oprócz tego, że przyspiesza. Fajnie jeszcze, żeby taki motocykl fajnie grał. Stage 3 od Harley'a, dodatkowo, żeby dodać trochę tego stylu, błotniki karbonowe, które jak zwykle Guli fajnie tutaj wkomponował. Dodatkowo akwarium na sprzęgle, żeby uwidocznić to sprzęgło Traska. Do tego wiadomo, no mamy Silvera Turbo. Praktycznie fajnie to wyszło, jest to bardzo czyste turbo. Użyliśmy Silvera, różni się od dostępnych innych na rynku. Trask ma bardziej, powiedzmy, elementy przespawane, rury są trochę takie... Jest takie grube, Jest to nie grube. jest takie schludne. No nie jest taki... Ja wybrałem tą markę, do projektu mi to bardzo pasuje. Jest to fajny, czysty projekt, który wygląda na mega sportowy motocykl. Pewnie Was wszystkich interesuje, co tu osiągnęliśmy na hamowni. Dzisiaj już możemy Wam powiedzieć, osiągnęliśmy 156 koni. 220 Nm, mogło być więcej, ale wiązało się to z ryzykiem awarii silnika oraz sporymi kosztami. Ryzyko było spore, nie poszliśmy w tą stronę. Zostawiliśmy oryginalny silnik 117 bez modyfikacji samej góry, czyli korbowodów, tłoków. Zostało wymienione jedynie sprzęgło, kompresator. Motocykl naprawdę mega jedzie. Jedzie od 2600. Osiągi są naprawdę, jak dla mnie, oszałamiające. Jest to dalej motocykl, który da się prowadzić na co dzień. Może być daily, mimo że jest to uturbiony projekt, dla większości będzie mało zabawne, że można to nazwać daily pojazdem, ale uważam, że ma, powiedzmy, jakby to udzielić. Można się poganiać ze szlifierkami. No można się poganiać ze szlifierkami. Na pewno będzie to łatwiej odepchnąć ze świateł, jednak ta waga 400 prawie kilogramów pomoże przy przyczepności. Wydaje mi się, że przebitki z hamowni zaspokoją Waszą ciekawość, że ten projekt naprawdę jedzie. Jak już mieliście przebitki z hamowni, pewnie Was wszystkich interesuje, jak to chodzi. Zademonstrujemy. Teraz czas realizacji. Myślę, że na spokojnie pół roku
trochę zeszło z... Od momentu w sumie już prac chyba, które rozpoczęliśmy, zakup motocykla i tak dalej, bo to chyba by trzeba liczyć od samego początku. Trochę nam zeszło ze znalezieniem w ogóle zestawu turbo, z namysłem, jak to zmontować, żeby to wytrzymało. Potem u Guliego chwilę zeszło, pomysł jakiś na projekt, żeby to fajnie wyglądało. Chwilę to jest dobrze nazwane, no tu mamy dobre ponad 3 miesiące na oczekiwanie wizji. Wizja lakiernika jest zawsze nieznana. Z mistrzem się nie dyskutuje. Mamy zaufanie do niego, więc musimy po prostu czekać. I generalnie to, co pewnie wszyscy czekali, cały materiał, ile to kosztowało. I tu się trochę dzisiaj przeraziliśmy, bo nikt tego nie kalkulował względem, ile to będzie kosztować. Był to projekt otwarty, był to motocykl, którym wiedzieliśmy, że będzie kosztował, ale no już dzisiaj możemy o tym pogadać. Wyszło to prawie 250 000 złotych. Możemy przewinąć mniej więcej, co tu tyle kosztowało. Lakierowanie, Coś około 15 000. turbo, mamy gdzieś 50 000 za samo turbo. Do tego dochodzą błotniki karbonowe, fotele, mostki, Sprzęgło. kierownica, sprzęgło, hamownia, Audio. audio, I jeszcze dodatkowe akcesoria, kanapa, klamki. układy hamulcowe. Całość z motocyklem spięła się gdzieś w okolicach 250 000. Patrząc na to, że to jest motocykl z 25 roku z przebiegiem 1000 km, jest to nowy motocykl. Sądzę, że jest wart tych pieniędzy. Nie był to pierwszy i pewnie ostatni, który budowaliśmy, więc czekajcie na następny. To nie jest motocykl dla każdego. Jest motocyklem w wersji club style'owej, wyrazisty, z mocnymi akcentami, które widać w lakierowaniu. Generalnie motocykl był teraz na targach w Warszawie, zdobył 3. miejsce w bagerze. Jest to niemałe osiągnięcie, tym bardziej, że dopiero weszliśmy na social media. Możemy zrobić motocykl bardziej stonowany. Nikodem, co sądzisz? No generalnie Możemy zbudować motocykl dla każdego taki, jaki chcesz. Nie każdy lubi wszystko, każdy ma inny gust, wiadomo. ja wybrałem w tym projekcie, że ma być club style'owy. Myślę, że nam to wyszło. Obserwuj, jeżeli interesują Cię takie projekty. No i Nikodem, najważniejsze, pamiętajcie, że tych projektów mamy mnóstwo rozpoczętych i w trakcie realizacji. Pozdrawiam, Mike Custom. Trzymajcie się.